Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Dla tych, którzy oglądają to po raz pierwszy, a nie zdążyli się zorientować, kanał poświęcony przede wszystkim promocji zdrowia pod każdym względem, wszelkim działaniom, które wpływają na to, żeby po prostu zrobić coś ze swoim stanem zdrowia, sprawnością, żeby otrzymywać je na wysokim poziomie, tą sprawność, bo zdrowie albo się ma, albo się nie ma. No jak tam z Twoim zdrowiem? Życzę Ci dobrego zdrowia, no ale zaraz, zdrowie zawsze, jak mówimy zdrowie, to znaczy, że dobre, że jest stuprocentowe zdrowie. Nie może być jajeczko częściowo nieświeże, albo nie można być częściowo w ciąży lub nie. Przepraszam wszystkie panie za może taki dość mocny przykład, mocną metaforę, ale która oddaje w sposób naprawdę bardzo dobry po prostu stan. Nie można być częściowo w czymś, albo się jest tym, albo się nie jest, więc albo się ma zdrowie, albo się go nie ma. Jeżeli już coś dolega, to znaczy, że nie jesteśmy zdrowi. Jeżeli nawet to coś troszeczkę, to jest 1% utraty czegoś, zdrowia, to znaczy, że już zdrowi nie jesteśmy. Ale dobra, mniejsza z tym. Posłuchajcie, w tytule macie e, poradziłam sobie z RZS. RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. Dzisiaj, słuchajcie, w ogóle choroby kręgu stawowego to jest plaga, tak prawdę mówiąc. Posłuchajcie, w tej chwili w Polsce na schorzenia układu kostno-stawowego cierpi ponad 9 milionów ludzi. 9 milionów ludzi z 38-milionowego narodu, tak prawdę mówiąc. Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy z tych ludzi się leczą i tak dalej, przyjmują jakieś leki i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie jest to po prostu masa. Więc z tym, że jeżeli mówimy o chorobach kręgu stawowego, to tutaj wyróżnia się szczególnie sprawy tak zwanych chorób reumatycznych, kręgu reumatycznego. Samo pojęcie reumatyzm liczy, słuchajcie, ponad 200 jednostek chorobowych, które dotyczą tak zwanych nieurazowych schorzeń ruchu. I dlaczego w ogóle ja o tym mówię? Dlatego, że jednym ze szczególnych takich problemów jest RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. Ja wielokrotnie robiłem wykłady na ten temat. Z tego względu, że również mamy bardzo pozytywne przykłady poradzenia sobie z tą chorobą bez leczenia. Wiecie doskonale, że ja nie jestem lekarzem, nie leczę ludzi, nie zajmuję się żadnym leczeniem. Mogę jedynie wspomnieć o tym, co można zrobić, jak wspomagać organizm, w jaki sposób poprowadzić siebie, ażeby wyjść z tej choroby. I dzisiaj będzie też audycja na ten temat, historia pani Urszuli Piekarskiej, mojej znajomej, znaczy dzisiaj już jest Ulka znajomą. Za chwileczkę po prostu pokażę Wam krótki wywiad, kilkunastominutowy, który przeprowadził z nią swego czasu mój syn Piotr, który też miał ogromne problemy z biodrami, jest młodym przez człowiekiem. Sporo latek temu zaczął mieć duże problemy właśnie z biodrami, ze stawami biodrowymi, kolanowymi, a jest sportowcem, jest instruktorem sportów wodnych i zimowych, czyli latem, powiedzmy od maja do końca września na Zatoce Puckiej i na Bałtyku, a więc kite, a więc windsurfing i tak dalej, a zimą oczywiście narty i deska, ta pojedyncza deska. Chociażby uwielbia to robić, jest pasjonatem tego. Przez wiele lat szkolił, uprawiał ten sport, ale później zaczął mieć problemy. No ale mniejsza z tym, wyszedł z tych problemów, był zdziwiony, że w ogóle tata potrafi go wyprowadzić. To znaczy nie tata, to jest co innego, tata tylko doradzał. A on to przeprowadził, no i poznaliśmy w takim szczególnym, w taki szczególny sposób właśnie panią Urszulę Piekarską, która opowie o własnej historii. A z Ulką Piekarską to było tak, z Ulką w ogóle ta historia była taka, że wiele lat temu pojechałem do Nowej Huty, byłem tam zaproszony z wykładami, potężny taki event w Nowej Hucie. To wszystko się odbywało w centrum, w takim domu kultury. Kilkaset osób na widowni i między innymi ja tam miałem wykłady, miałem te stoisko z książkami, a z boku była właśnie pani Urszula.
Gdzieś tam porozmawialiśmy, troszeczkę zainteresowała się książkami, ale to był taki słomiany zapał, sprawa była załatwiona. Chyba wtedy nawet kupiła jedną z moich książek, Witaminy, Minerały. No i znajomość się skończyła. Chyba wtedy wspominała o tym, że ma jakieś problemy, ale po prostu nie widziałam za bardzo, że tak powiem, zachęcającej twarzy do tego, żebym opowiadał. Ja powiedziałam tylko, że są różne możliwości, że można sobie z tym poradzić. No i taka znajomość się zakończyła. Dopiero chyba po 2 latach zadzwoniła do mnie. Myśmy się wymienili telefonami, ale ona zgubiła mój numer telefonu i gdzieś tam jakoś poprzez ludzi starała się do mnie dotrzeć. Chodziło o książkę, bo tą książkę Witaminy, Minerały odkupiła od niej jakaś jej znajoma, która się uparła, że musi ją mieć. No więc pani Urszula zapytała, czy może na własne potrzeby znowu tą książkę kupić, bo jest bardzo ciekawie napisana, potrzebna i tak dalej, i tak dalej, no miło i tak dalej. Więc i przy okazji pogadaliśmy o tym, że ona ma pewien problem z RZS. Ja powiedziałam, ale przecież można sobie z tym poradzić. Okazało się, że młoda kobieta, nie miała wtedy jeszcze chyba 40, chyba 35 lat i już kortykosteroidy, w ogóle jakieś leki, po prostu sterydy bierze, zaczyna mieć problemy, już palce jej się tam w dłoniach nie zginają, jakieś guzki wyskakują i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie uwierzyła kompletnie, że można sobie z tym poradzić. No jak? Jakiś tam facet, który nie jest lekarzem, mówi, że można sobie z tym poradzić. No więc, ale mówię, no dobrze, no mogę przyjechać do pani. Akurat mieszkaliśmy no, w kilkadziesiąt kilometrów, tam chyba 20 czy 30 kilometrów, mogę wpaść, porozmawiamy. Co pani zrobi dalej, to będzie pani sprawa. Najwyżej wysłucha mnie pani. To już moje ryzyko, jest sprawa załatwiona. I tak to się zaczęło. Pamiętam, przyjechałem do niej, zapytała, czy może w ogóle mnie nagrywać. Mówię, ależ proszę bardzo. No i w każdym razie na początku potraktowała mnie jak szarlatana. Nawet powie o tym w tym wywiadzie chyba, że potraktowała mnie źle, ale się tym kompletnie nie przejąłem. No skończyło się na tym, że ale co ma do stracenia. No i całą resztę opowie wam Ula, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni, bardzo siebie lubimy. Ula opowie o sobie, a oprócz tego doszło do tego, że kiedy już wyszła z tego swojego RZS-u, naprawdę rewelacyjne wyniki ma. Oprócz tego zobaczycie, jak skacze jeszcze z dziobu jachtu do wody. Ja różne rzeczy też robiłem, ale taki skok do wody tyłem, jak Ulka wam pokaże, to nie wiem, czy bym dał radę po prostu zrobić. I w każdym razie Ula chwyciła bakcyla, powiedziała sobie, że jest tylu ludzi, tym bardziej w przychodniach poznała tylu ludzi chorujących na RZS, cierpiących, że ona nie może tego tak zostawić i że po prostu ona musi zacząć im pomagać i zaczęła faktycznie im pomagać, niosąc, że tak powiem, światełko. A więc udzielając różnych informacji gdzieś tam na Facebooku i tak dalej, zaczęła gdzieś wchodzić na grupy, mówi, ludzie, jest szansa, nie trzeba brać sterydów, nie trzeba myśleć, że od chwili zdiagnozowania choroby po 10 latach będziecie na wózku jeździć. To bzdura, ja nie jeżdżę na wózku. Tak samo jak mój syn. Lekarz mu powiedział, że no jeszcze, to było sporo lat temu, jeszcze 10 lat będzie pan jeździł na wózku. To Piotr się popukał w głowę, i wózek, i ja, i tak dalej. No ale mniejsza z tym. Słuchajcie, kochani, kończę. Jeżeli ktoś będzie chciał, no to damy mu kontakt do porozmawiania z panią Urszulą Piekarską. Na pewno chętnie po prostu porozmawia, udzieli informacji, jak ona sobie z tym problemem swoim poradziła. No i sprawa załatwiona. Udaje głos Ulce i mojemu synowi Piotrkowi, który właśnie przeprowadzę z nią taki quasi wywiad, taką po prostu luźną sobie rozmowę. To cóż, wiecie, co macie robić, poglądajcie, wysłuchajcie, a co dalej zrobicie, to już jest wasza sprawa. A, prośba, jeżeli wam się ta audycja kolejna spodoba, to proszę oczywiście o lajki, o subskrypcję, o przekazywanie tego filmu, tej audycji tym, którzy mogą tego bardzo potrzebować. Dlatego, że nie jesteśmy skazani na tylko chemiczne leki, na sterydy zwłaszcza, które mają w masę skutków ubocznych. Posłuchajcie Urszulę. Cześć, trzymajcie się, papatki. Pa. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Piotr Dąbrowski z tej strony. Jest ze mną dzisiaj tutaj Ula. Słuchajcie, często się pytacie o kwestię
RZS-u, tak, i problemów, jakie z tego wynikają, jakim problemem w ogóle jest RZS, bo coraz więcej ludzi się z tym mierzy. A dlaczego się spotkałem dzisiaj z Ulą? Dlatego, że ona sama mierzyła się z tym problemem i chciałem, żeby troszeczkę opowiedziała Wam, jak to u niej wyglądało, bo wyszła z tego, poradziła sobie z tym, więc jest to osiągalne, to nie jest żaden, że tak powiem, nie jest to na stałe, można sobie z tym po prostu poradzić. Także Ula, jak to w ogóle u Ciebie wyglądało? Ile czasu w ogóle trwało, kiedy się to u Ciebie zaczęło z tymi problemami? Tak, cześć. Ula Piekarska, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Piotr tutaj, że mnie zaprosiłeś, super. Tak, słuchajcie, zaczęło się tak naprawdę mój problem RZS w 2013 roku. Dzisiaj mamy 2021, to już jakiś czas temu. Tak, 2013 rok. Ja miałam wtedy 35 lat. I cóż, no i zaczęło się to od tak, no ja teraz już wiem, tak, no wtedy nie wiedziałam, co to było, ale zaczęło się od gusta reumatoidalnego, który już mi wyskoczył na palcu, a ja po prostu poszłam do lekarza sprawdzić po prostu, co to wszystko jest. Oczywiście tak, to mnie bolało. No lekarz po prostu oczywiście dalej pierwszego kontaktu skierował mnie do reumatologa, który następnie tak zrobił badania i mam po prostu stwierdzone na piśmie reumatoidalne zapalenie stawów. No cóż, miałam terapię lekową. Pomogło? To no nie pomogło, bo po pół roku było po prostu coraz gorzej, a ja bardzo mocno chciałam wyzdrowieć, ale to się nie działo, wręcz układ pokarmowy zaczął naprawdę szwankować, chodzi generalnie o żołądek, który po prostu od tych leków naprawdę zaczął mi odmawiać po prostu posłuszeństwa. No ale to też wynika z tego, że jest to no bardzo duże obciążenie dla organizmu, jakby nie było, no bo to są syntetyki tak naprawdę. No teraz tak? to ja to wiem, natomiast wtedy po prostu naprawdę, słuchajcie, ja myślałam, że mi to pomoże, ja się wyleczę i tak po prostu to będzie. Dałam faktycznie tej terapii lekowej pół roku i po pół roku to wszystko odstawiłam, a metotreksat, faktem jest, że tak, sterydów nie wzięłam w ogóle, bo powiedziałam, że ja tego nie będę łykać, ale metotreksat łykałam pół roku i to naprawdę było dla mnie ogromne obciążenie, a niestety no, nie działo się tak, że stawy zaczęły, czy tam przestawały tak boleć. No nie, to było wręcz coraz gorzej, ponieważ włączyła się, oprócz tego, że stawy tutaj w stopach, to włączyła się żuchwa, włączały się łokcie, ramiona, gdzie ja po prostu się budziłam w nocy z bólu, tak, nie mogłam w ogóle spać na boku i już naprawdę włączały się kolana. Był taki moment, że oczywiście ja się tego wszystkiego bardzo wstydziłam, wręcz jakby to ukrywałam przed moją rodziną i mąż naprawdę kiedyś zauważył, jak ja bardzo mocno utykam. Wyszłam z samochodu i zaczęłam utykać i mówi do mnie, co tobie się stało. No ja powiedziałam mu, że się uderzyłam w kolano i mnie boli, więc naprawdę to trochę było dla mnie przykre, bardzo nieciekawe, a nie bardzo miałam skąd wziąć pomocy, tak? Pomimo tego, że zmieniłam lekarza, reumatologa, który tak naprawdę przepisał to samo, więc powiedziałam, nie dziękuję, trudno i po prostu zaczęłam szukać sama, a trwało to po prostu 5 lat. 5 lat trwało, zanim ja dowiedziałam się... No właśnie, o czym się dowiedziałaś tak naprawdę? No Piotr, no, ja po prostu się dowiedziałam od twojego taty, ponieważ bardzo mocno, ponieważ no wiecie, ja kocham czytać, tak? I zaczęłam się interesować tak naprawdę funkcjonowaniem organizmu, jak to powinno być, ale metodami naturalnymi, już nie lekami. I ja tak myślę, że jak uczeń jest gotowy, to przychodzi odpowiedź, tak? I spotkałam twojego tatę. O dziwo, twój tata od ponad 20 lat się zajmuje profilaktyką zdrowia i po prostu to była... Przypadek. No ja właśnie się zastanawiam i on po prostu opowiedział mi o tym programie i słuchajcie, ja naprawdę obśmiałam trochę człowieka w duchu, obśmiałam twojego tatę, bo on mówi, co ten człowiek do mnie opowiada. On mi tu mówi, że on ma dla mnie rozwiązanie na stawy. Ja mówię, nie, to niemożliwe po prostu, tak? Już tyle lat szukam, 5 lat szukam, on mi tutaj po prostu mówi, że on ma rozwiązanie dla mnie.
Ja na to popatrzyłam i oczywiście, słuchajcie, odeszłam, w ogóle nie zareagowałam na to, po czym spotkaliśmy się po kolejnych 2 latach, kiedy ja po prostu bardzo zainteresowałam. To było po 2 latach aż? Aż tak. Tak, 2 lata, kiedy wznowiłam kontakt już bezpośrednio z swoim tatą, ponieważ bardzo zainteresowały mnie jego książki, które na tamtą chwilę, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, tak miał przy sobie, ale w ogóle jakby one mnie nie pociągnęły. I po tych 2 latach, kiedy stanęłam przed ścianą, ponieważ ja nie wiedziałam co dalej, ja naprawdę już nie wiedziałam co dalej, mówię, no skoro ten pan po prostu ma rozwiązanie, to ja po prostu muszę spróbować, bo nie ma wyjścia, bo nie ma wyjścia, bo to już było tak źle, że ja naprawdę nie wiedziałam, co już mam z sobą robić. No. Czyli zastosowałaś I generalnie zastosowałam program. kompleksowy program zdrowia. I to jest coś niebywałego, ponieważ ku mojemu, naprawdę ja byłam, aż oni miała, jak ból stóp, to był najgorszy ból, jaki po prostu można mieć, kiedy schodzisz ze schodów i po prostu masz takie igły po prostu w stopach, które przechodzą tobie, ty czujesz je po prostu przez całe ciało, bo to tak boli. Kiedy po prostu ja nagle się zorientowałam, że ten ból stóp po prostu, jego nie było. Ja mówię, A to po jakim czasie te pierwsze efekty takie tak zauważalne naprawdę pierwsze efekty, ja pamiętam, to było po 5. tygodniu. Po 5. tygodniu to całkiem szybko przy to takim było problemie. Bardzo szybko, to naprawdę było bardzo szybko. Oczywiście, no cała reszta stawów to jeszcze, natomiast ten sam ból tych stóp, ja pamiętam, to on mi po prostu odpuścił po 5. tygodniu, potem jeszcze trwało chwilę, zanim cała reszta się uspokoiła, bo te bóle po prostu chodziły jeszcze po mnie jakiś czas. Ale to było coraz mniej i dzisiaj 2013 i 2021 to jest 7-9 lat. Tak, to 10 lat temu lekarz powiedział mi, że ja będę siedziała na wózku inwalidzkim. Jeszcze trochę, jeszcze chwila i podobno Znam na nim, to skądś, tak? Tak, i podobno po prostu mam na nim usiąść, ale to po prostu jest niemożliwe, bo ja się czuję tak genialnie po tym wspomaganiu organizmu, po tej regeneracji. To jest dla mnie niebywałe, że całe ciało, wszystkie te tkanki, palce, które się w ogóle nie zginały, bo przecież ja o tym w ogóle też nie powiedziałam. Przecież było tak, że rano wstawałam, to mogłam w ten sposób zgiąć palce, do mniej więcej 15, to one się tak zginały. No i to było wszystko, tak? To coś nie do wyobrażenia w ogóle. Oprócz tego, że jeszcze były napuchnięte. Nie, to było straszne. Więc tak, jestem po prostu zaskoczona działaniem tego programu i... No ale no to ci się tak naprawdę... zdrowie to jest jedna rzecz, ale komfort życia jak się podniósł tak naprawdę? No komfort życia po prostu poprawił się tak, że z moim 15-letnim jeszcze przed rokiem po prostu synem, nawet nie, on nawet miał 14 lat, nie, to w ogóle jakoś szybko, bo ja jestem w programie byłam od listopada 2019, to miał jakieś 14-15 lat, to po prostu ja się z nim po prostu ścigałam, do dzisiaj to robimy, ścigamy się z 3. piętra, to pierwszy na dół, więc... Ekstra. Po schodach oczywiście, no nie windą, bo nie mam. Dobry trening. No. Tylko, że byłby niemożliwy wtedy, no. No nie byłby możliwy, nie ma opcji. Także tak to wygląda. Super. Ula, to co byś w takim razie przekazała tym wszystkim, którzy się z tym problemem mierzą tak naprawdę? Bo jest tych ludzi mnóstwo. Coraz więcej ludzi się pyta właśnie o kwestię, jak można sobie pomóc przy między innymi RZS-ie, ale to nie tylko kwestia RZS-u, ale różnych problemów związanych ze stawami, ale i nie tylko. Tak, ze stawami, z kręgosłupem, tak. Słuchajcie, jeżeli słyszycie takie informacje, jeżeli ktoś bardzo mocno szuka, a w ogóle nie wie, o czym my tak naprawdę mówimy, skontaktujcie się po prostu, bo ten program, o którym tutaj jest mowa, powoduje, jeżeli się go dobrze zastosuje, też trzeba dobrze komuś doradzić, trzeba wręcz zindywidualizować, tak? Taki program dla osoby. Po prostu jeżeli macie osobę, która Was dobrze w tym poprowadzi, to proszę zainteresujcie się tym, bo naprawdę nie trzeba cierpieć i naprawdę nie trzeba się budzić w nocy i naprawdę nie trzeba mieć guzków reumatoidalnych, żeby one po prostu poznikały, żeby to ciało zaczęło funkcjonować tak jak powinno, tak. Ja zawsze mówię, że ciało powinno funkcjonować tak jak my tego chcemy, a nie
funkcjonować tak, jak ono sobie po prostu tam samo robi. Nie, tak to nie może być. Ono ma służyć nam, a nie my jemu, tak? Chociaż z drugiej strony troszkę musimy jemu też służyć, ale żeby tak było, no to widzicie, wszystko korelacja, tak? Wszystko się łączy, no dokładnie. No słuchajcie, no prawda jest taka, że warto zadbać o siebie, bo nikt za nas tego nie zrobi, tylko my możemy to zrobić i nikomu nie będzie tak zależało na naszym zdrowiu niż nam samym. No to jest prawda. Nikomu więcej. Także słuchajcie, no Ula, bardzo Ci dziękuję za to, że się podzieliłaś swoją historią tak naprawdę z nami. Dziękuję bardzo. A jeśli będziecie chcieli się w ogóle dowiedzieć, co to takiego jest, to piszcie do nas. Postaramy się podzielić naszym doświadczeniem, naszą wiedzą i tym, jak to wszystko wygląda. Także dziękujemy pięknie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, dziękujemy, pa pa.